Witam Państwa dzisiaj na spotkaniu, które będzie poświęcone tematyce alternatywnej grawitacji, o której opowie nam Wojciech Kajfosz, student automatyki przemysłowej i robotyki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. I tak jak wczoraj zapytałam się Wojciecha, dlaczego właśnie ten temat go interesuje, dlaczego poszedł w tą tematykę kosmiczną, jak stwierdził, interesuje go kosmos przez jego możliwości i brak ograniczeń. Myślę, że dzisiaj dowiemy się więcej też na ten temat. Ja nazywam się Katarzyna Cieślak i jestem reprezentantką zespołu zajmującego się różnorodnością, inkluzywnością oraz zrównoważonym rozwojem w obszarze sektora kosmicznego, eksploracji kosmosu. Pracuję w projekcie, który nazywa się Uniwersech i jest to Europejski Uniwersytet dla Ziemi i Ludzkości, który jest konsorcjum składającym się z 7 uczelni partnerskich, które są z 7 różnych krajów. Współpracujemy z Francją, z Luksemburgiem, z Niemcami, ze Szwecją, z Włochami oraz z Belgią. I ta międzynarodowa współpraca jest nastawiona przede wszystkim na wspieranie takiej mobilności studenckiej między tymi różnymi uniwersytetami. Jest nastawiona na właśnie taką współpracę międzyuczelnianą, czy to w zakresie właśnie wyjazdów, szkoleń, czy też wspólnych kursów dotyczących właśnie tematyki kosmicznej. Celem naszego zespołu jest właśnie rozwiązywanie barier, z którymi osoby studiujące mogą się spotkać podczas rozpoczynania studiów wyższych, czy też podczas studiowania za granicą. Naszym głównym celem jest też także wymiana doświadczeń i współpraca z przemysłem kosmicznym, więc to dzieje się w ramach samego projektu Uniwersech, a już tak bardziej szczegółowo na poziomie zespołu, w którym pracuję. Działamy po to, aby wprowadzać dobre praktyki właśnie związane z włączeniem, czyli tak zwaną inkluzywnością, różnorodnością i zrównoważonym rozwojem w sektorze kosmicznym wśród różnych interesariuszy projektu, do których właśnie należą osoby uczące się w szkołach średnich między innymi, także osoby studiujące. Współpracujemy z kadrą administracyjną, naukowo-badawczą i dydaktyczną. I to, na czym zależy nam właśnie, aby pokazać w trakcie różnych lekcji kosmicznych, to to, że obszar wiedzy o kosmosie jest taką bardzo interdyscyplinarną dziedziną i na każdej lekcji kosmicznej poruszamy troszeczkę inne wątki z różnych dziedzin, nie tylko inżynieryjnych, ale także z nauk społecznych i humanistycznych. Gdzie można nas spotkać najczęściej? Podczas naszych różnych działań. I z jednej strony to jest właśnie współpraca ze szkołami średnimi, tak jak dzisiaj mamy lekcje kosmiczne, prowadzimy także webinary oraz raz do roku organizujemy Space Week, w tym też właśnie Space Day, który w tym roku odbędzie się 20 maja w Krakowie. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tym dniu. Też w formularzu na dzisiejsze lekcje kosmiczne można było zaznaczyć chęć wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Będziemy się z Państwem oczywiście kontaktować w sprawie tych szczegółów samego programu, ale na pewno będzie warto odwiedzić nas właśnie w AGH, ponieważ będą prezentacje różnych projektów realizowanych przez nasze studenckie koła kosmiczne. Organizujemy także konferencje studenckie, promujemy mobilność studencką poprzez różne kanały w social mediach, poprzez blogi, testymoniale, ale także spotkania właśnie z osobami pracującymi w sektorze kosmicznym. I myślę, że w szczególności właśnie ta współpraca z kołami naukowymi w AGH jest takim obszarem, w którym można tak dotknąć trochę projektów, które realnie są wprowadzane albo w sektorze kosmicznym prywatnym, albo też publicznym.
gdzie można nas spotkać online na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku. Lekcje są nagrywane, więc można je jak najbardziej później sobie na spokojnie oglądać, przesłuchać. Zachęcamy do odwiedzania właśnie naszych kanałów social media, YouTube'a, gdzie znajdują się nagrania lekcji kosmicznych, webinarów, a także różnych spotkań z osobami pracującymi w branży kosmicznej. Z mojej strony na ten moment to tyle. Będę oddawać głos, mikrofon w sumie do Wojciecha. Cześć, nazywam się Wojtek Kajwarz i przeprowadzę w miarę krótką lekcję o alternatywnej grawitacji. Czym jest? Prezentacja będzie w języku angielskim. Będę mówił po polsku, ale slajdy są po angielsku. Kiedyś już to prowadziłem, ale głównie jest po angielsku przez to, że moja wiedza pochodzi z pobytu w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Belgii, gdzie spędziłem 2 tygodnie. Znowu tam pojadę za miesiąc. I o części rzeczy łatwiej mi się mówi, mając napisane w języku, którym się tym uczyłam. Pierwszą rzecz, czym jest alternatywna grawitacja i czym jest ogólnie grawitacja? Bo trzeba zacząć od najbardziej fundamentalnego pytania w tej kwestii. Wyróżniamy 4 podstawowe oddziaływania w przyrodzie. Elektromagnetyczne, mocne oddziaływania nuklearne, słabe oddziaływania nuklearne i grawitacja. Wszystkie oprócz grawitacji dotyczą cząstek właściwie na poziomie atomu, wnętrza atomu albo ewentualnie cząstek związków chemicznych. Grawitacja jest czymś, co ma największy zasięg i zasięg właściwie nieograniczony. Dotyczy każdego ciała, które się znajduje i jest siłą i zjawiskiem, które kształtuje nas i kształtuje fizykę, mechanikę, biologię każdego układu, który funkcjonuje na Ziemi. I na każdej innej planecie, jeśli cokolwiek funkcjonuje, jakikolwiek organizm żywy, będzie dostosowany do jego własnej grawitacji. Obstawiam, że jesteście już w liceum, czyli znacie najbardziej podstawowy wzór na siłę grawitacją, czyli skala grawitacyjna, iloczyn 2 mas i podzielone na kwadrat odległości między 2 ciałami. I teraz dojdziemy do pytania, czym jest alternatywna grawitacja? Alternatywna grawitacja jest to każdy stan grawitacji, który nie jest równy grawitacji ziemskiej. Przyjmujemy, że to jest około 9,8, 9,81 do 10 dla uproszczenia obliczeń, ale jeśli już to zmienimy, to mówimy o alternatywnej grawitacji, w warunkach grawitacji, która jest odmienna od naszej planety. I mamy 2 stany, na których chciałem się przede wszystkim skupić. Pierwszym z nich jest microgravity, tak zwana mikrograwitacja. To jest w przypadku, gdzie siła grawitacji, ogólnie grawitacja jest prawie równa 0. Nigdy nie będziemy mieli przypadku idealnego, bo grawitacja nie może zaniknąć. Możemy mieć, jak tam dzieje się w wzorze, r², może być olbrzymie, to będzie dążyło do 0, ale to będzie zawsze jakaś wartość. To będzie 10 do minus 6, 10 do minus 3, 10 do minus 9, ale te g będzie istniało. Będzie miało choćby cząstkowy fragment, który jest pomijalny do obliczeń, ale nie istnieje stan bez grawitacji. I mikrograwitację zwykle osiągamy wtedy, kiedy mamy ciało, na które działa tylko i wyłącznie siła grawitacji. Możemy odizolować inne. Suma wektorowa innych sił jest równa 0. I na ciało działa siła inercjalna, która ją równoważy i mamy tak zwany free fall, spadek swobodny. I to nie musi być tylko spadek pionowy. Jeśli, nie wiem, czy tworzyliście samolociki, tworzyliście kulki, jeśli rzucicie kulką, nawet to będzie rzut ukośny, jeśli przyjmiecie, że wewnątrz kulki coś istnieje i to wewnątrz kulki działa tylko i wyłącznie siła grawitacji, siła inercjalna i w środku mamy taką mini układ mikrograwitacyjny. Zrównoważenie się sił. Weźmy przykład windy. Pewnie byliście już w jakichś parkach rozrywki i macie takie duże słupy o spadku swobodnym. To jest takie, wytwarzamy mikrograwitację, która to jest tak zwana pozorowana. Znaczy nie tyle pozorowana, tylko
możemy zrównoważyć siłę grawitacji do zera praktycznie. Oczywiście mamy siłę oporu na Ziemi, ale jeśli to pominiemy, to wychodzi, że siła grawitacji wypadkowa jest równa zero, że nie działa siła. I to jest ważne, nigdy nie będzie znegowana siła grawitacji, zawsze będzie istniała. Na stan nieważkości nie ma wpływu właśnie atmosfera, nie ma wpływu dystans, ani prędkość. Nieważkość uzyskacie jak właśnie w wincie. Jak jeśli byście przecięli nitkę, będzie spadać i mam się wektorowo siła grawitacji, siłą bezwładności i będzie równe 0, wtedy mam tak zwany stan wave distance. I bardziej ciekawa rzecz, jak możemy tworzyć mikrograwitację, te warunki praktycznie bliskie przestrzeni kosmicznej, jak bardzo się da. Najbardziej taki komercjalny z filmów znany to jest Parabolic Flight. Obecnie w Europie jest tylko jedno miejsce, jedna firma, która się tym zajmuje we Francji, w Bordeaux. Polega na rozpędzeniu samolotu, specjalnego samolotu do 810 km na godzinę na wysokości 6000 metrów. Później samolot wnosi się pod kątem około 45 stopni. Dla porównania normalne samoloty nie przekraczają 15 stopni, zwykle poniżej 10, ze względu na konstrukcję. Mamy fazę przez 20 sekund hypergravity, czyli nadgrawitacji prawie do 2G dochodzi. Później mamy szczyt paraboli, gdzie pilot włącza silniki na biegi jałowe. I z samą siłą mamy tylko siłę grawitacji. Opory ruchu tej wysokości pomijamy praktycznie. Wytwarzamy nieważkość, która trwa 20 sekund. Później znowu fala hipergrawitacyjna. Prawda? I wracamy do lotu na 1G. Co ciekawe, ta platforma jest bardzo lubiana z powodu możliwości symulowania poziomu grawitacji na Księżycu lub tak zwanych partial G, czyli wybrać poniżej 1G. Wydłużamy czas trwania paraboli kosztem dokładności grawitacji. Ciekawe do badań. Można przeprowadzić 30 parabol w trakcie jednego lotu. Jak się rozpisuje grant, to się dostaje 3 loty po 30 parabol, około 90 parabol. Badania, które można tam prowadzić, są głównie krótkotrwałe, max do tych 30 sekund, ale zwykle krótsze, poniżej 20. To potrzebujemy dużej powtarzalności cyklu. I badania nie są zwykle na organizmach żywych. Działają przeplatanie się hipergrawitacji z mikrograwitacją. Chcemy tego zwykle pominąć, jego wpływ na wynik badań. Drugim pięknym przykładem jest Drop Tower. To jest taki element właśnie z parku rozrywki, tylko większy, wyższy, bardziej profesjonalny i znacznie droższy. Do środka się montuje kapsuła. Wypompowuje się całe powietrze, robi się próżnię wewnątrz wieży, która ma tam 100 metrów. I się opuszcza ładunek. Ładunek może mieć dwie opcje. Może mieć tylko drop mode, który wysoko spadkiem swobodnym, albo catapult mode, czyli na dole mamy system odzyskiwania energii i kapsuła leci góra-dół. To trwa do 10 sekund. 5-10 sekund, 5 pojedynczy, podwójny zestaw 10 sekund. Tylko problemem jest czas trwania, bo sam eksperyment jest bardzo krótki, ale czas przygotowania wynosi 8 godzin na samej wieży. Możemy już zamontować większe elementy i często się to stosuje na przykład do badań polimeryzacji, wytworzenia nowych polimerów w warunkach mikrograwitacji, jeśli mamy czas polimeryzacji poniżej 10 sekund. Najczęściej polimeryzacja to jest nawet kilka godzin, więc do nich nie można, ale widziałem ciekawy projekt studencki, co zbadali wpływ, jak mikrograwitacja bada na siatkę polimeryzacji materiału. Mamy ją bardziej równomiernie rozłożoną. Niwelujemy grawitację, niwelujemy jeden wektor. Mamy większą równomierność rozłożenia. Co jest nawet być może u Was w szkołach jest, to jest tak zwany RPM. Tu wytwarzamy nieprawdziwą mikrograwitację, że mamy siłę grawitacji, która niweluje bezwładność, tylko kręcimy wokół 3 osi i wektorowo wyjdzie nam 0.
siła grawitacji dalej jest sterowana, dalej jest skierowana w dół. Dokładność jest największa po środku próbki, którą zamocujemy, na bokach będzie mniejsza. Czym dalej na ramię się przesuwamy od centra próbki, tam mamy większą niedokładność. Plusem tej metody jest najtańsza, można pracować najdłużej, bo część RPM-ów się kręci kilkanaście miesięcy. Prowadzi się badania odnośnie tkanek kostnych. Większość komórkowych badań się prowadzi na RPM-ach. Czasami są jeszcze roślinne, ale nie można tym badać żadnej rzeczy, które mogą prawdziwej grawitacji pokroju proszek. Jeśli tam rzuci proszek, on po prostu zleci na dół. Ale dla organizmów żywych komórek jest wystarczająco dokładne. Przynajmniej tak badacze przypuszczają, bo porównań z warunkami z ISS wskazują, że można to porównywać. Najdroższa opcja, którą jest Space Rider, czyli wrzucenie próbek, ich wyczelenie w kosmos na okres kilku miesięcy, okrążyły dookoła Ziemi. Problem jest objętość, one to jest zwykle jeden cube, czyli tak zwane sześcian o boku 10 cm. I czas trwania w zależności kilka miesięcy. Lot jest bardzo drogi i to po prostu w najbliższej przyszłości. I oczywiście ISS, który ma zostać zorbitowane, dużo badań są przeprowadzonych. Warunki na ISS-ie są całkiem odzwierciedlają dobrze mikrograwitacją około 10 do minus 3, ale największym plusem jest to, że mamy możliwość dostępu. Mamy astronauty, który może eksperyment obsłużyć, albo kogoś, kto nadzoruje eksperyment. A więc to nie jest Space Rider, gdzie wrzucamy eksperyment i się musi wszystko robić automatycznie. Tam istnieje jeszcze możliwość interakcji ludzkiej w eksperyment. I taką ciekawostką jest lewitacja magnetyczna. Można wykorzystać ułożenie magnesów, by ciała lewitowały między nimi, korzystając z opiłek żelaza albo do magnetyzowania. To ma średnią dokładność, bardziej to przedstawiam jako, że takiego istnieje i niektórzy badacze używają tego jako porównanie do RPM-a, że chcą porównać, jak to się odnosi do mikrograwitacji pozornej w stworzeniu lewitacji magnetycznej. I to jest głównie na poziomie atomowym i molekułów. Stanem przeciwnym do mikrograwitacji jest hipergrawitacja, gdzie przekraczamy wartość grawitacji ziemskiej. Głównie się tego używa tak zwanych wirówek. To jest wirówka z centrum ISY, gdzie może rozpędzać do 20-krotności przyspieszenia ziemskiego. One zwykle mają na różnych promieniach do wydzielenia różnych przyciążeń. Na przykład hurtowo się projawia na 1G, 2G, 4G, 8G, 20G. Do porównania później. Można robić wykres w zależności od wzrostu grawitacji. To jest, chcę pokazać, jak wpływa ogólnie zmienna grawitacja na nasz organizm, na inżynierię i na warunki, które możemy przeprowadzić. A to jest przykład, jak się zmienia układ krwionośny. Pre-flightie, czyli przed warunkami mikrograwitacyjnymi, większość krwi mamy w nogach. Nasz organizm jest tak zbudowany, że trochę boostuje żyły w nogach do pompowania krwi do mózgu. W warunkach mikrograwitacji, czy w trakcie lotu, możecie zauważyć, że astronauci mają takie buffy face'y, czerwone, nabrzmiałe twarze. Jest właśnie powodowane tym, że ten mechanizm, który na Ziemi przeciwdziała grawitacji, w warunkach mikrograwitacji dalej funkcjonuje i on pompuje krew do mózgu. A po powrocie, ogólnie oprócz tego, że mamy ubytek krwi spowodowany osocza, bo warunki mikrograwitacyjne powodują zmianę budowy i zmianę objętości krwi. Zwykle się traci kilka procent. To do mózgu ten mechanizm, który przedstawia, dodatkowo serca maleje, bo ono jest przyzwyczajone do walczenia z siłą grawitacji. To jest jak mięsień. Mięśnie w warunkach grawitacyjnych nie mają oporów, nie mają grawitacji i się trochę, że tak powiem, rozleniwiają, nie mają treningu i się stają słabsze.
Więc większość astronautów ma później problem, czy to z krążeniem, czy na przykład z kamieniami nerkowymi. Nawet do 2 litrów trasą. Tu macie tak statystycznie, jak objętościowo to wygląda. I właściwie cały ludzki organizm jest przystosowany do lotu w kosmos. Mieliśmy mało krwi. Kości tracą gęstość. Proces kościotwórczy jest zahamowany. Komórki soblasy odpowiadają za wzrost. Hamują. Mamy więcej niszczenia kości niż wzrostu. Często jest problem z wizją. Układ wzrokowy się uszkadza się receptory. Dużo astronautów zaczęło po misjach korzystać z okularów na uszkodzenie wzroku. Tak samo mają znacznie zwiększony odsetek kamieni nerkowych, bo im się wapń źle odkłada. Nerki wysiadają, ja mam problem po prostu w trakcie warunków kosmicznych krystalizacja wapnia jest znacznie większa niż w warunkach ziemskich. Problemy z orientacją w terenie, na przykład nasz układ vestibular system, głównie ucho środkowe, kanały półkuliste i one działają na zasadzie przyspieszenia, które receptują. Oko widzi jedną rzecz, a kanały, które działają na przyspieszenie, nie rejestrują go. Rejestrują go w sposób błędny. Przez to występuje tak zwana motion sickness, choroba lokomocyjna, gdzie mamy kontrast między tym, co widzi oczy, a tym, co receptują zmysły. Pomysłem jest na przykład wykorzystanie NGVS-ów, to są takie małe elektrody, które się przyczepia za uszami, wydzielają szum napięcia około 2 mA, które niwelują sygnał z kanałów półkulistych i do mózgu dociera tylko i wyłącznie sygnał związany z tym, co widzą oczy i wtedy można wyeliminować problem różnicy odbierania bodźców. Samoukład odpornościowy bardzo cierpi. Był przeprowadzony bardzo ciekawy eksperyment na muszach owocówkach. Przeprowadzono próbę kontrolną na Ziemi i próbę badawczą wysłaną na ISS-a. Na ISS-ie przebadano pokolenie rozmnożyło, wysłano na Ziemię i podano tymi samymi bakteriami i pleśnią. Okazało się, że obie mogą sobie poradzić próbki z bakteriami, ale próbka, która była w kosmosie, nie potrafi sobie poradzić z zakażeniem pleśnią i podawało wymarcie próbki. Na przykład bakterie pokroju Salmonella. One się rozmnażają znacznie szybciej, mają większą proliferację w warunkach mikrograwitacyjnych i częściej mutują, częściej też się bakterie zbijają w grupy, które są w stanie odpierać antybiotyki. Medycyna kosmiczna ma wielki problem. Właściwie coś, co działa na Ziemi, jak można wyleczyć chorobę, w warunkach mikrograwitacji się okazuje, że choroba się rozprzestrzenia szybciej. Szybciej się namnażają bakterie, są silniejsze, częściej odporne na leki i częściej wywołują gorsze skutki w uprawianiu bodajże myszy na zarażone salmonellą w warunkach ziemskich i warunkach stymulowanej mikrograwitacji. Ich przeżywalność była znacznie mniejsza w warunkach mikrograwitacyjnych. To właśnie porównanie, co się dzieje z kośćmi, jak tracimy gęstość. I nawet strata mięśni. Jeśli nie ma żadnego przeciwdziałania, to jest nawet do 20%. W trakcie krótkotrwałej, nawet do 50% w trakcie długotrwałych, kilkumiesięcznych misji. A nawet jeśli się stosuje przeciwdziałania, jak oni tam mają rozpisane w trakcie bardzo dużo ćwiczeń długich. I tak to nie pomaga i nawet ćwicząc, to tylko niwelujemy, minimalnie zmniejszamy stratę, ale nigdy oni nie są na plus. Oni zawsze tracą masę mięśniową, tracą masę ciała. To też jest kolejny problem, jeśli chcemy wysłać misję, czy to na Marsa, na kolonię. Jak przeciwdziałać utracie mięśni, która jest znacząca? Właśnie wzrost. Na miesiąc jest nawet 1-2%, kiedy
starszych albo u kobiet po menopauzie to jest do 0,5% rocznie. Czyli mamy właściwie 20-krotny wzrost bytku. Jest pomysł wykorzystania hipergrawitacji, na przykład w Urugwaju stosują do leczenia, bo jeśli zrobimy alternatywną grawitację, jeśli użyjemy kilku G, można dużo rzeczy naukowcy testują na zasadzie cofnięcia, bo to, co obniżają warunki mikrograwitacyjne, to są zwiększone przez alternatywną grawitację. Zwiększa się układ odpornościowy, rozmiar serca, mięśnie, gęstość kości. Jest nawet pomysł na zbudowanie wioski, która by miała cały czas 2 czy 3 razy większe niż przyspieszenie ziemskie na Ziemi. Do prowadzenia eksperymentów. I tu wykazuje całkiem ciekawe rozwiązania chorób. Uważają, że można by to było wyleczyć i zmodyfikować leczenie zaburzeń skóry, zaburzeń kości. Ciekawostką jest, że w oryginalnym komiksie Spider-Man nie latał, tylko on skakał. Bo na Kryptonie była tak wysoka grawitacja, że jego mięśnie się przerodziły znacznie bardziej wydajne niż na Ziemi. On po prostu był przyzwyczajony do życia w innej grawitacji i mógł wykonywać znacznie więcej niż normalny człowiek. To są w sumie referencje, których użyłem, są głównie z ESE, materiału i z NASA. Z punktu widzenia inżynierii, na przykład mikrograwitacja pozwala budować konstrukcje ramy na ISS-ie, które na Ziemi by się zapadło pod własnym ciężarem. Co mało by się urwało, byłoby niemożliwe do zastosowania. Tam nie mamy siły ciężkości. Ramy się nie urwie. Można robić olbrzymie konstrukcje z oprężem systemem na Ziemi, gdzie są podwieszane zwykle na śrubach, na odprężynach, przepraszam, by zredukować ich ciężar. I wtedy wykorzystujemy bardzo małe momenty, bardzo małe moce, bo nie mamy oporów, mamy bardzo dużo czasu i można to zminimalizować. W sumie ode mnie to tyle.